Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. W dzisiejszym halloweenowym tutorialu odtworzyłam demona Valak z filmu Obecność 2. Jest to demon, który przybrał postać zakonnicy i nawiedza mieszkańców pewnego domu. Często pytacie, jak zbywam takie charakteryzacje, więc na końcu filmu się dowiecie. Pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to ukryć brwi. Użyję do tego nietoksycznego kleju w sztywcie. Najpierw przejeżdżam po brwiach pod włos, żeby pokryć włoski od spodu, a następnie z włosem. W tym czasie staram się je mocno przygładzić do skóry. Żadne włoski nie mogą odstawać. Pozwalam klejowi wyschnąć. Następnie czyszczę skórę wokół brwi mokrą chusteczką. Kiedy brwi są gotowe, biorę jasny podkład i rozprowadzam go po całej twarzy. Do przykrycia brwi użyję gąbki i będę stemplować zamiast pocierać, żeby ich nie zniszczyć. Teraz biorę korektor i takimi samymi ruchami pokrywam nim brwi, żeby bardziej stopić je ze skórą. Mieszam szarą farbę z podkładem i pędzelkiem niedbale rozprowadzam ją po twarzy. W ten sposób zaczynam na niej tworzyć głębie. W dalszej części będę korzystała z tych trzech farb, czyli szarej, zielonej i czarnej. Miksturą szarej i zielonej zaczynam rysować nowy kształt nosa. Valak w filmie ma bardzo charakterystyczny, nierówny i szpiczasty nos. Próbuję naśladować ten kształt, patrząc na screen z filmu. Przeciągam kolor w stronę podstawy nosa, zwracając uwagę, żeby nie rozmazać linii na szczycie. Szarą farbą niedbale zarysowuję cienie pod kością jarzmową i trochę zwężam szczękę, żeby upodobnić ją do filmowej wersji. Przyciemniam też skronie. Szorstką stroną gąbki do mycia naczyń stempluję miksturę szarej i zielonej farby. Dzięki temu nadaję więcej głębi wcześniejszemu konturowaniu i dodaję tego charakterystycznego elementu dla Valaka w tej postaci, czyli nierównych plam na twarzy. Biorę czarną kredkę i pokrywam nią całą ruchomą powiekę, dolną powiekę i przeciągam jeszcze pod brew. Nie staram się jednak robić specjalnego kształtu. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Pędzelkiem delikatnie rozcieram krawędzie, żeby nie były takie ostre. Teraz drugie oko. Tadam! Biorę ultra czarny cień i pokrywam nim cały obszar z kredką. Znowu stempluję, żeby uzyskać jak największe krycie. Przeciągam cień jeszcze bardziej w dół, żeby oczy wydały się bardziej zmęczone. Poprawiam też krawędzie konturowania nosa, żeby wzmocnić efekt. Tą samą kredką pokrywam usta.
Rozcieram palcem krawędzie, żeby były jakby rozlane. Tą samą gąbeczką co poprzednio stempluję dookoła czarną farbę. Tak samo robię przy oczach. Teraz gąbkę pokrywam białą farbą i stempluję nią losowo całą twarz. Poprawiam jeszcze konturowanie nosa, używając czarnej farby. Tą samą farbą i precyzyjnym pędzelkiem zaczynam rysować żyły. Rysując je, staram się myśleć o korzeniach. Są mocniejsze i grubsze na początku, a rozjaśniają się i zwężają na końcach. Kiedy twarz już jest gotowa, czas na zęby. Znowu użyję łatwej metody z wodoodpornym eyelinerem, bo wiem, jak ją kochacie. Malując zęby, staram się je zwęzić i zaostrzyć na końcach. Nie robię tego jednak super dokładnie, bo to w końcu demon. Teraz całość suszę. I czas na soczewki. Wiem, że powinnam je wkładać na początku, ale słabiej w nich widzę, więc robiłabym przez to gorsze makijaże. Prawda, że pięknie? Teraz zakładam czepiec. I welon. Całość kupiłam oczywiście na Allegro. Ale nie można zapomnieć o rękach. Pokrywam dłonie jasnym podkładem zmieszanym z szarą farbą. Widzicie, jaka różnica? Teraz jeszcze tylko stempluję na wierzch białą farbę i finito. Zakonnica z horroru Jak się patrzy. Dzięki tej charakteryzacji możecie kogoś przestraszyć na amen. A jeśli się zastanawiacie, jak to zmyć, to proszę bardzo. Najpierw wyciągam soczewki. Potem nakładam olejek do demakijażu. I jak widzicie, w trakcie wyglądam niesamowicie pięknie. Nadmiar olejku zdejmuję wacikami. I na koniec myję twarz żelem. Koniecznie obejrzyjcie moją playlistę halloweenową, w której mam już ponad 50 filmów. Na pewno znajdziecie tam charakteryzację dla siebie. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w następny piątek. Pa, pa! A jeśli już mowa o Halloween, to z tej okazji w naszym sklepie japanazjadam.pl ogłosiłam rozdanie. Do zgarnięcia jest super zestaw, popsocket, case i worek. Wystarczy, że wpiszecie swojego maila i przekażecie linka jednej osobie. Wesołego Halloween!